Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym zalaminować sobie właśnie ten pokład słoneczny. Zarówno na górze, jak i z boku. Tutaj już nadburcie mam zalaminowane, tak jak pokazywałem wcześniej na zdjęciach. Więc przystępuję do pracy. No i gotowe. Trochę to trwało, ale sukces został osiągnięty. Teraz będę sobie kleił tutaj te słupy na wejściu do kabiny. Potem będę mógł sobie kleić już boki. Tutaj konstrukcję pod szybę i dach. Tak to wygląda po docięciu, przymierzeniu. Tutaj mam już te boki przygotowane, też nie są poklejone. No i dach. Nie wiem w sumie jak ja to zalaminuję, ale jakoś będę musiał się tam dostać. Łatwo nie będzie, ale nie takie rzeczy się tutaj robiło. Więc chyba dam radę. Dzisiaj mój kolega serdeczny z pracy w ogóle ma egzamin na patent sternika motorowodnego, więc życzę mu powodzenia. No a ja przystępuję do pracy. Że nie jest tak źle, nie taki diabeł straszny jak go malują. Wszedłem sobie po prostu tymi półpokładami, które zrobiłem. Rozłożyłem sobie elegancko tkaninę i jestem gotowy. Także mogę chodzić normalnie tutaj tymi bokami wzdłuż i spokojnie wtedy sięgnę. Dobra, nie ma czasu. Dłużej to zajmuje niż zwykle, no bo wiadomo, warunki nie są komfortowe, ale jakoś idzie. Został mi tylko fragment. Nie jest źle. No i skończone. Pogoda się popsuła, ale co mnie to interesuje? Wszystko jest ładnie przykryte, więc nie ma się co martwić. Wiatr trochę silny się zerwał.
Tu już też sobie poprzyklejałem, zabezpieczyłem z tej strony, bo mi żywica została akurat z tego laminowania. No, to tyle na dzień dzisiejszy. Przyszedłem sprawdzić jeszcze tutaj wieczorem, jak to wygląda, bo strasznie się rozlało, a miałem wrażenie, że przy wnoszeniu tej sklejki zrobiłem sobie gdzieś dziurkę. Bałem się, że gdzieś kapie woda, ale widzę, że wszędzie jest sucho. Tutaj zresztą jak jest zalaminowane, nawet jakby tam woda skapnęła, to by nic się nie stało. No ale gorzej tutaj na ten świeży laminat. Tutaj ogólnie już klej wypłynął, więc jest dobrze. Podczas klejenia dosyć dużo nakładałem, ale wolę więcej nałożyć niż mniej. Tutaj i tak będzie cieplenie, tego nie będzie widać, więc nawet skrobać tego nie trzeba. No jest też. Nigdzie nic nie kapie. Dobra, pora na odpoczynek. Dzisiaj przymierzam się do zrobienia flybridge'a, znaczy nie zrobię go oczywiście całego, ale mogę zacząć. Tutaj mam już zrobiony ten daszek, wykończony w miarę, wyprofilowany. Tutaj będą teraz stopnie i po tych stopniach muszę sobie w ogóle zrobić takie robocze schody i po tych stopniach się będzie wchodziło do sterówki dachu. Także trochę pracy jest, no ale dla chcącego nic trudnego. Tu ogólnie musiałem podnieść sobie całą tą konstrukcję, bo niestety wszystko się okazało za niskie. Doszły jeszcze 2 warstwy, doszły w sumie plandeki, żeby już na zimę to zabezpieczyć i na tyle musiałem to podnieść, żeby tutaj mi się komfortowo u góry pracowało, więc tak naprawdę to około 1,5 metra się wszystko podniosło.
związku z tym, że tutaj ta sklejka, która ma być docięta na flybridge i tutaj na ten daszek, ona będzie po prostu musiała być ścięta pod kątem, bo jak się prosto ułoży, to wiadomo, że ona się wygina i tworzy się taki łuk i po prostu nie będzie równo z tym oknem. Więc żeby tak było, muszę to odrysować. A żeby to odrysować, no to nie jest takie proste, bo tu jest taki duży dystans, taka przerwa jest. O, tego nie widać, ale to jest jakieś tak dobre 30 cm. Więc wymyśliłem sobie coś takiego, zrobiłem taką przedłużkę na kiju po prostu. Tutaj oprę o tą belkę i będę przesuwał. Zobaczymy. Konstrukcja jest przygotowana do klejenia. Sklejka jest docięta, ale dzisiaj nie będę jej kleił, bo tam potem przyjdzie jeszcze jeden arkusz, więc jak przyjedzie sklejka, bo niestety już mi się skończyła, to wtedy sobie dotnę kolejny według tego szablonu. Ale tą konstrukcję mogę śmiało przykleić. Tak to wygląda od frontu. Dzisiaj ładnie posprzątane, wszystko już jest, no może nie do końca, ale ta sklejka mi posłuży po prostu w poniedziałek lub wtorek, jak będę robił już flybridge do końca. A dzisiaj tak to wygląda. Zrobiłem takie na skos zapory, żeby po prostu to się czasami nie gibało, chociaż jest i przykręcone i przyklejone, więc tutaj nie powinno się nic dziać, ale dopóki nie wyschnie, to wolałem to zabezpieczyć. Teraz wycinam drzwiczki do platformy kąpielowej. W sumie wejście po prostu rufowe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Niecałe 50 cm wychodzi. Tutaj zostawiłem dystans, żeby po otwarciu tych drzwiczek po prostu uwzględnić tą grubość, żeby po otwarciu one tutaj się zmieściły po tej stronie. No i zobaczymy. Najpierw nawiercę sobie otwór, a potem będę wzdłuż tych linii ciął. Tak to z zewnątrz wygląda. Tu będzie jeszcze niżej, bo woda, która będzie spływała z kokpitu, właśnie będzie wtedy się wydostawała na zewnątrz.